Jednym z najważniejszych, choć nieco zapomnianych miejsc na mapie Krakowa jest teren byłego niemieckiego obozu pracy, a następnie koncentracyjnego, który funkcjonował tutaj w latach 1942-1945. Po obozie zachowało się bardzo niewiele materialnych śladów, zarówno architektonicznych, jak i źródłowych. W dzisiejszym odcinku nie tylko przedstawimy Państwu historię tego miejsca, ale również postaramy się zrekonstruować jego kształt z okresu II wojny światowej. Historia obozu rozpoczęła się w drugiej połowie 1942 roku. Głównym powodem powstania tego miejsca, jak i wielu innych obozów, było podjęcie przez Niemców decyzji o tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Bezpośrednim tego następstwem były dwie akcje wysiedleńcze z krakowskiego getta, podczas których niezdolnych do pracy Żydów wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Mimo tych akcji w Krakowie wciąż pozostawało od 6 do 8 tysięcy Żydów, z którymi należało coś zrobić. Rozwiązanie przyszło z góry. Otóż 9 października 1942 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz o skoszarowaniu wszystkich zdolnych do pracy Żydów w obozach pracy. Wtedy też prawdopodobnie podjęto decyzję o stworzeniu takiego miejsca w Krakowie. Oficjalny rozkaz do podjęcia prac wydał dowódca SS i policji Julian Scherner. Projekt obozu przygotowała firma Deutsche Wohn- und Siedlungsgenossenschaft pod kierownictwem inżyniera Rudolfa Lukasa. Początkowo przewidywano, że obóz będzie liczył jedynie 15 hektarów. W oparciu o te wymiary wybudowano baraki, kuchnie, umywalnie, latryny, pralnie i baraki przemysłowe. Przewidywano przy tym, że obóz maksymalnie będzie w stanie pomieścić 5 tysięcy ludzi. Zwiększające się potrzeby powodowały, że obóz był systematycznie rozbudowywany. Dalszymi pracami kierowała grupa inżynierów z getta pod kierownictwem inżyniera Zygmunta Grunberga. W pracach nad budową obozu brały udział firmy polskie oraz niemieckie, ale główne prace wykonywali niewolniczo wykorzystywani w tym celu Żydzi. Pierwsze 10 baraków powstało na przedłużeniu ulicy Jerozolimskiej, w których już w grudniu 1942 roku skoszarowano robotników. Pierwszą placówką roboczą była grupa Barakenbau, utworzona jeszcze w krakowskim getcie, którą wykorzystywano do najcięższych prac. Do obowiązków tych więźniów należała budowa baraków, prace kanalizacyjne i oczywiście rozbijanie macew, bowiem obóz wybudowano na terenie 2 żydowskich cmentarzy. Jednym z nich był stary cmentarz podgórskiej gminy żydowskiej utworzony w 1887 roku, a drugim nowy cmentarz krakowskiej gminy, otwarty w 1932 roku. Baraki budowano wprost na grobach. Pierwszym komendantem obozu został Horst Pilarczyk, drugim Franz Josef Müller, a trzecim Amon Gett. I to właśnie od tego momentu, czyli lutego 1942 roku, nastąpiła rozbudowa obozu, który ze wspomnianych 15 hektarów osiągnął ostatecznie aż 80 hektarów. W styczniu 1944 roku obóz Plaszow przemianowano w obóz koncentracyjny. Początkowy stan liczebny wynosił około 10 tysięcy więźniów. Była to jednak liczba ciągle się zmieniająca. Rekordowa liczba padła w czerwcu 1944 roku. Wtedy obóz odnotował aż 24 tysiące więźniów. Ogólnie przez obóz przewinęło się od 40 do nawet 80 tysięcy ludzi. Więźniów obozu Plaszow nie fotografowano ani nie tatuowano im numerów. Te ostatnie mieli naszyte na obozowych ubraniach. Numeracją nie obejmowano więźniów przejściowych. Spacer po terenie KL Plaszow rozpoczniemy od omówienia jego topografii. 75 lat temu miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, było centralnym punktem niemieckiego obozu. W bliskim sąsiedztwie znajdowały się budynki administracyjno-koszarowe SS, pierwsze baraki obozowe więźniów oraz m.in. główne arterie obozowe, które uległy pewnej modernizacji oraz oczywiście otrzymały niemieckie nazwy. Dawna ulica Jerozolimska została nazwana Hauptstrasse. Przy nowym cmentarzu żydowskim zaczynała się ulica Abrahama, przemianowana na SS-Strasse, która biegła na południe, dzisiaj ulica Heldmana, i dochodziła do Herrengasse, czyli ulicy Pańskiej. Przedłużenie ulicy Wodnej od Szarego Domu na zachód w kierunku ulicy Sfoszowickiej nazwano Bergstrasse, zaś pomiędzy zabudową przemysłową prowadziła Industriestrasse, dawna droga dojazdowa do obiektów wojskowych. Obóz podzielony był na 3 części. Na północ od obozowej Bergstrasse znajdowała się część mieszkalna dla więźniów wraz z placem apelowym i obiektami towarzyszącymi, takimi jak szpital, kuchnie czy łaźnie. Dziś to uporządkowane pustkowie z odsłoniętymi fragmentami cmentarza. Na południu, prawie do ulicy Pańskiej, usytuowano warsztaty i magazyny. Tam też ostały się dawne szańce artyleryjskie,
miejsca masowych straceń. Trzecia część była przeznaczona dla biur, komendy obozu oraz jego załogi, a także dla reszty zabudowań gospodarczych i magazynów. Mieściła się ona na wschód od ulicy Abrahama, dochodząc do ulicy Wielickiej. Ten obszar został po wojnie prawie w całości zabudowany. Niezabudowane tereny dawnego obozu stanowią dzisiaj niespełna połowę jego dawnych rozmiarów, mianowicie 37 hektarów. Warto również wspomnieć, że każda wewnętrzna część obozu była oddzielona drutami kolczastymi oraz bramami. Co więcej, cały obóz był otoczony 4-kilometrową linią drutów kolczastych pod wysokim napięciem. Pierwszym obiektem, który skupi naszą uwagę, jest jedyny obok willi komendanta zachowany budynek, mianowicie tak zwany Szary Dom. Jego historię omówiliśmy w osobnym materiale, do którego serdecznie odsyłamy. Budynek Szarego Domu był usytuowany niemal w centrum obozu Plaszow. Znajdował się u zbiegu ulic Hauptstrasse, Bergstrasse i SS-Strasse. W trakcie funkcjonowania obozu został zajęty na potrzeby SS. Tutaj również przez długi czas znajdowało się biuro Amona Getta. W 1943 roku w tym budynku zlokalizowano podręczny areszt SS, w którym przetrzymywano nie tylko więźniów obozu, ale również ludzi z zewnątrz, którzy oczekiwali na egzekucję. Warto podkreślić, że budynek ten zachował się w niemal niezmienionym kształcie do naszych czasów. Po wojnie w budynku znajdowały się mieszkania socjalne. Częstym widokiem było chociażby pranie rozwieszone na balkonach. Dzisiaj budynek stoi pusty, zarządza nim krakowska gmina żydowska. Postępują jednak prace nad tym, aby budynek ten przeznaczyć na miejsce pamięci. Latem 1943 roku naprzeciwko Szarego Domu Niemcy wybudowali Wachkasernę, czyli koszary dla wachmanów, kolaboracyjnej formacji złożonej z sowieckich jeńców wojennych, Ukraińców oraz Volksdeutschów. Dzisiaj w tym miejscu stoi blok mieszkalny. Podczas okupacji Wachkaserne były prostokątnym, parterowym budynkiem o wymiarach 105 na 55 metrów, czyniąc je zarazem największym budynkiem w obozie Plaszów. To właśnie podczas budowy koszar na rozkaz Getta zastrzelono architektkę Dianę Reiter, co zostało zresztą uwiecznione w filmie Spielberga. Budynek koszar był wzbogacony o dwupiętrową wieżę strażniczą w północnym narożniku oraz wieżę widokową nad główną bramą i dziedzińcem w środku. Koszary budowały setki robotników, prace trwały kilka tygodni, a inwestycja pochłonęła wiele istnień ludzkich. Za koszarami znajdowały się baraki dla wachmanów, mieszkania dla podoficerów SS oraz warsztaty rzemieślnicze. Nieopodal dawnej bramy obozowej znajdowała się centrala telefoniczna, jednopiętrowy parterowy dom z czerwonej cegły, który został zajęty na potrzeby głównej wartowni, radiowęzła i siedziby oficera dyżurnego. Co interesujące, przez pewien czas mieszkał tutaj trzeci z kolei komendant obozu, czyli Amon Gett. Naprzeciwko centrali znajdował się rozległy barak komendatury obozu, mający kształt podkowy. To tutaj odbywały się odprawy i apele załogi obozowej. Jednymi z nielicznych pozostałości, w tym przypadku budynku przedwojennego, są te oto gruzy. Są to dokładnie ruiny domu przedpogrzebowego należącego do gminy żydowskiej. Był to naprawdę piękny budynek utrzymany w stylu orientalnym. Niemcy zamienili go najpierw na stajnię, a następnie chlew. Wiosną 1944 roku rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej prowadzącej do centrum obozu przez budynek domu przedpogrzebowego, który postanowiono wyburzyć. Najpierw wysadzono część wschodnią, a następnie główną halę. Czyn ten miał dodatkowo upokorzyć żydowskich więźniów. Jak wspomina Jakub Sztendik, dla psubratów Niemców to widowisko było wspaniałe. Rozkoszowali się aktem zniszczenia zdobyczy cywilizacji i kultury żydowskiej. Dla nas dzień ten był podobny do Tisza B'Av, kiedy wspominamy ze smutkiem zburzenie świątyni. Z wysadzonej budowli zachowało się skrzydło zachodnie wraz z kopułą, które stało tutaj jeszcze po wojnie. Dzisiaj jedyną pamiątką po dawnym domu przedpogrzebowym są fotografie oraz obecne ruiny. Na granicy obozu od strony wschodniej, niemal przy ulicy Wielickiej, znajdował się kompleks tzw. magazynów Balba. Nazwa pochodziła od nazwiska ich szefa, SS-Untersturmführera Heinricha Balba, który nie podlegał komendantowi obozu, lecz bezpośrednio dowódcy SS. Niemcy przechowywali w tych magazynach mienie zrabowane Żydom w czasie akcji wysiedleńczych. Można było tu znaleźć w zasadzie wszystko, od mebli, po dywany, ceramikę, garderobę, czy oczywiście kosztowności. W lipcu 1943 roku w KL Plaszow utworzono Arbeitserziehungslager, czyli obóz wychowawczy przeznaczony dla Polaków. Zamykano w nim za pospolite przestępstwa, ale również za działalność konspiracyjną. Pierwsi Polacy pojawili się tutaj prawdopodobnie 9 lipca 1943 roku. 2 miesiące później obóz dla Polaków powiększono. Więźniów przeniesiono do wybudowanych specjalnie dla nich baraków obok placu apelowego. Dokładnie 5 baraków męskich i 3 żeńskie.
Pozostawiały jednak wiele do życzenia. Baraki nie posiadały kanalizacji, brakowało ubrań, środków czystości, a więźniowie musieli spać na gołych pryczach. Los Polaków był w pewien sposób gorszy niż Żydów, co potwierdza relacja doktora Biebersteina, który wskazywał, że Polacy byli kierowani do najcięższych robót, a dodatkowo znajdowali się w całkowitej izolacji, co skutecznie uniemożliwiało zdobywanie chociażby dodatkowego pożywienia. Warto również podkreślić, że Polacy nie pełnili żadnych funkcji w obozie, przez co nie mieli najmniejszego wpływu na jego funkcjonowanie. Ich ciężką sytuację pogłębiał również fakt, że nie znali oni obozowych zwyczajów, czego nie można powiedzieć o więźniach żydowskich, którzy do obozu KL Plaszow przenieśli struktury znane im jeszcze z krakowskiego getta. Ciężką sytuację pogłębiał kierownik obozu dla Polaków, SS Hauptstarrführer Lorenz Landstorfer, wyjątkowy sadysta i psychopata, którego Polacy nazywali Jastrzębiem, a Żydzi określali go mianem Meszulach, które oznaczało zwiastuna śmierci. Wspólna niedola nie pierwszy raz połączyła Polaków i Żydów. Żydowscy więźniowie za wszelką cenę starali się pomóc swoim zdezorientowanym polskim współwięźniom, a z kolei Polacy, gdy zaczęli pracować poza obozem, również starali się nieść pomoc dla więźniów żydowskich, m.in. za sprawą dostarczania dodatkowej żywności czy przekazywaniu korespondencji. Miało to zresztą tragiczny finał. Obozowi oprawcy wpadli na trop tego typu działalności. Konfidencka wsypa zdradziła nazwisko doktora Władysława Sztencela, który jako lekarz pracujący na terenie polskiego obozu pośredniczył w wymianie, za co został poddany torturom, a następnie rozstrzelany 2 listopada 1943 roku. Polscy więźniowie stanowili liczbę od kilkuset do nawet 3000 więźniów. Ich liczba radykalnie urosła 6 sierpnia 1944 roku, kiedy Niemcy, przerażeni możliwością wybuchu powstania w mieście, aresztowali aż 6000 młodych mężczyzn i umieścili ich właśnie na terenie KL Plaszow. Wspomniałem na początku, że obóz Plaszow został zlokalizowany na terenie 2 żydowskich cmentarzy. Aktualnie znajdujemy się na jednym z nich, bowiem prace archeologiczne ukazały dawne groby, a tym samym przypomniały o funeralnym charakterze tego miejsca. Wszystkie płyty są w zasadzie zniszczone. Wśród nich wyróżnia się całkiem dobrze zachowany nagrobek Chaima Jakuba Abrahamera. Niemożliwym jest odnalezienie wszystkich nagrobków, nie wspominając o płytach nagrobnych, czyli macewach, które zostały przez Niemców wykorzystane dla stworzenia drogi obozowej. Niewykluczone jednak, że pod ziemią w dalszym ciągu kryją się fragmenty dawnych macew. W północnej części żydowskiego cmentarza, w której aktualnie się znajdujemy, Niemcy wykopali mogiły, w których następnie pochowano ofiary akcji likwidacyjnej krakowskiego getta. Co więcej, nad tymi mogiłami do lata 1943 roku były przeprowadzane masowe egzekucje. Pochowano w tym miejscu od 2 do nawet 3000 osób. Ciała wykopano latem 1944 roku, a następnie spalono w celu zatarcia śladów. W tym oto miejscu znajdował się plac apelowy, czyli miejsce obowiązkowe w tworzonych przez Niemców obozach. Granice tego placu apelowego są widoczne nawet dzisiaj. Plac apelowy był otoczony z jednej strony barakami polskimi, z drugiej strony barakami żydowskimi. Jego wymiary wynosiły 100 na 100 metrów. Plac apelowy służył przede wszystkim do wykonywania pokazowych egzekucji oraz oczywiście apeli i zbiórki robotników. Tutaj odbył się również słynny apel zdrowotny, który miał miejsce 7 maja 1944 roku. Tydzień później doszło w tym miejscu do kolejnej makabry. 14 maja 1944 roku Niemcy postanowili skierować swoje bestialstwo w kierunku dzieci. Jak wspomina Stella Müller, plac zaczyna falować. Słychać szloch wyrywający się z piersi matek i ojców. Z ciężarówki wyskoczyło kilku Niemców. Z gardeł przerażonych dzieci, do tej pory stojących cicho jak kukły, wyrywały się błagalne krzyki. Teraz popychane przez otaczających je oprawców wzywają pomocy. Jakieś maleństwo usiłuje wycofać się na czworakach, a ozejerka wali dziecko pejczem, prawie bezwładnie łapie za rączki, jak worek wrzuca na platformę. To nie do zniesienia. Cały plac wyje, pejcze świszczą, a psy ujadają. Dzieci ustawiono w równe kolumienki, a następnie przy akompaniamencie piosenki Mamusiu, kup mi konika załadowano je do ciężarówek i wywieziono do obozu Auschwitz. Z 300 wywiezionych tam dzieci wojnę przeżyło zaledwie 10 z nich. Po drugiej stronie placu apelowego, dokładnie po mojej prawej stronie, zostały zlokalizowane liczne baraki żydowskie. Jak wspomina Marek Natan, w naszym baraku było 300 ludzi. Spaliśmy na gołych pryczach przykryci płaszczami. W nocy spadł ulewny deszcz i oziębiło się. Nazajutrz rano zobaczyliśmy fury z tobołkami pościeli. Walizek nie było. Komendant obozu Gett uznał, że walizki w życiu obozowym są zbyteczne.
Baraki były wykonane z drewna, ich konstrukcja była bardzo prosta. Były one w stanie pomieścić nawet kilkuset więźniów, których lokalizowano na podwójnych pryczach. Zachowany został podział na baraki męskie oraz baraki kobiece. Co więcej, w obozie funkcjonował również Kinderheim, czyli barak przeznaczony dla dzieci, który zlokalizowano przy granicy obozu. W okolicy żydowskich baraków umieszczono również siedzibę Jüdischer Ordnungsdienst, która zajęła baraki o numerach 13 i 14. Ten drugi pełnił funkcję aresztu, który ostatecznie przeniesiono do piwnic Szarego Domu i poddano pod jurysdykcję SS. Warto również odnotować fakt, że w obozie Plaszow funkcjonował szpital, który posiadał 3 oddziały: zakaźny, wewnętrzny oraz chirurgiczny. Wyposażenie tego szpitala przeniesiono ze szpitali działających wcześniej w krakowskim getcie. Warto jednak wspomnieć, że personel tych szpitali został wymordowany podczas akcji likwidacyjnej krakowskiego getta. Potrzebujący pomocy lekarskiej zgłaszali się do wstępnego badania i w razie potrzeby byli umieszczani w szpitalu. Sprawy sanitarne i opieka zdrowotna były dość dobrze zorganizowane, mimo ciężkich warunków obozowych. Należy jednak podkreślić, że i tu dokonywano selekcji ciężko chorych, kierowano ich na śmierć, a także stosowano śmiercionośne zastrzyki benzynowe. Na obszarze pomiędzy szpitalem a barakami mieszkalnymi znajdowała się grupa baraków gospodarczo-obsługowych: kuchnia, piekarnia, przetwórnia mięsa, magazyn żywnościowy, lodownia oraz pralnia. Wewnątrz częściowo ogrodzonego terenu znajdował się również barak mieszkalny dla lekarzy i grabarzy, latryny, stacja transformatorowa i staw przeciwpożarowy koło piekarni. Nieopodal magazynu znajdowała się obieralnia ziemniaków. Tę pracę również kontrolował Amon Get. Jak wspomina Stefan Salomonowicz, do obieralni wszedł Get ze swoją przyjaciółką, wymalowaną na złoto i różowo, w pięknej letniej sukni i zażądał, żeby mu podać ziemniaki. Kochanka Geta wzięła najlepszy nóż, który jej podał kapo obieralni i oskrobała bardzo prędko kilka ziemniaków. Get patrzył na to, trzymając w ręku zegarek. Zważył ziemniaki, obliczył, ile kilogramów można oskrobać w ciągu godziny i w ten sposób określił normę na 12 godzin. Drugim miejscem masowych egzekucji w obozie Plaszow był opuszczony Feldschanze, czyli dawny szaniec polowy wchodzący w skład tzw. twierdzy Kraków, fortyfikacji wybudowanych przez Austriaków w drugiej połowie XIX wieku. Rozstrzeliwano tu w okresie od lutego do jesieni 1944 roku. Do połowy roku egzekucje odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Ginęli tu oczywiście więźniowie KL Plaszow, jednakże przede wszystkim wykonywano tutaj wyroki na osobach przywożonych z siedziby gestapo przy ulicy Pomorskiej i z więzienia przy ulicy Montelupich. Zginęło więc w tym miejscu wielu Polaków. Ciała pomordowanych natychmiast palono. Do czynności tej zmuszano przede wszystkim więźniów żydowskich. Drewno przywożono z pobliskiej stolarni. Warto również odnotować fakt, że to tutaj przywożono ofiary masowych egzekucji na ulicach Krakowa. W sąsiedztwie Cipowego Dołku znajduje się olbrzymi pomnik, nieformalny symbol górujący nad terenem byłego obozu. W 1964 roku staraniem żydowskiej gminy wyznaniowej w Krakowie powstał monument zaprojektowany przez architekta profesora Witolda Cęckiewicza. Dzieło to w formie ekspresyjnej rzeźby ludzi z wyrwanymi sercami i napisem „W hołdzie męczennikom zamordowanym przez hitlerowskich ludobójców w latach 1943-1945 jest poświęcone wszystkim ofiarom niemieckiego obozu Plaszów. Nieopodal wspomnianego monumentu ustawiono również tablicę upamiętniającą Żydówki węgierskie, umieszczone przejściowo w Plaszowie w połowie 1944 roku, zaś w 2012 roku postawiono niewielki obelisk poświęcony policjantom granatowym, członkom Armii Krajowej, którzy za swoją działalność konspiracyjną zostali zamordowani przez załogę obozu. Trzecim i ostatnim już miejscem masowych egzekucji jest tak zwana Chujowa Górka, która również powstała na terenie dawnego szańca artyleryjskiego twierdzy Kraków. Egzekucje w tym miejscu przeprowadzono od lata 1943 do początku 1944 roku. Po egzekucjach ciała przysypywano wapnem oraz cienką warstwą kamieni. Jak wspomina Halina Schulz, byłam też świadkiem rozstrzelania 10 osób za ucieczkę jednego więźnia we wrześniu 1943 roku. Wśród tych 10 była jedna kobieta z małym, 7-letnim synkiem. Dziecko bardzo się bało śmierci, tuliło się do matki i pytało: „Mamusiu, czy śmierć bardzo boli?” Matka płakała i mówiła: „Nie, tylko chwileczkę”. I tak ich zastrzelili. Jeden Niemiec z pistoletu zastrzelił naprzód dziecko, potem matkę. Szacuje się, że w miejscu tym zamordowano od 5 do 6 tysięcy osób. Jednakże podczas procesu Amona Getta Najwyższy Trybunał Narodowy określił tę liczbę na aż 8 tysięcy zamordowanych.
Miejsce to było również świadkiem jednej z najbardziej dramatycznych sytuacji w historii obozu. Latem 1944 roku wyższy dowódca SS i policji Wilhelm Koppe zarządził otwarcie masowych grobów i spalenie ciał pomordowanych. Podczas ekshumacji dochodziło do przypadków profanowania zwłok, wyrywano z nich także złote zęby. Ostatecznie wydobyto i spalono kilka tysięcy zwłok, a 17 wozów ludzkich popiołów rozsypano na terenie całego obozu. Wulgarna nazwa tego miejsca w rzeczywistości odnosi się do SS-mana Alberta Hujara, który kierował przeprowadzanymi w tym miejscu egzekucjami. Z drugiej strony może ona świadczyć o pewnej dezaprobacie ze strony więźniów dla otaczającej ich szarej obozowej rzeczywistości. Amon Get posiadał 3 psy. Doga niemieckiego o imieniu Rolf, owczarka niemieckiego o imieniu Ralf oraz nieznanego z rasy psa o imieniu Alf. W tym oto miejscu znajdował się wybieg dla psów komendanta. Amon Get postanowił na swoje psy przelać całe okrucieństwo, którym sam się cechował. Dzięki uprzejmości pani Lili Haber możemy Państwu przedstawić relację jej wuja, Lessera Szaloma, który wspominał. Pracowałem w Plaszowie przy kuchni niemieckiej. W tym czasie, kiedy w obozie było mało żywności, ludzie przymierali po prostu głodem, szef kuchni wysyłał mnie do komandira getta z mięsem dla jego psów. Z mięsa przedziałowego dla haftlingów, czyli więźniów, wybierano najświeższe mięso bez kości. Kości zostawały w kotle dla obozowiczów. W ten sposób uszczuplał się i tak mały przydział obozowiczów. Z biegiem czasu, kiedy powiększyła się liczba wachmanów, a wraz z nimi psiarnia, stworzono dla psów specjalne pomieszczenie i specjalną kuchnię, która gotowała owsiankę na mięsie. Widziałem raz, jak SS-mani tresowali te psy. To miało miejsce niedaleko od ich pomieszczeń, tuż przy drutach obozu. Skonstruowano figurę podobną do człowieka, ubrano ją w pasiak i postawiono przy drutach. SS-mani wskazywali psom rękę i psy wskakiwały na manekin i rozszarpywały go. Specjalnymi względami i opieką cieszyły się psy komandira getta, które były stale pod obserwacją weterynarza, Żyda węgierskiego. Przy każdej sposobności gett szczuł psy na obozowiczów, których psy rozszarpywały. Dość osobliwą pamiątką po obozie Plaszów jest ten oto rezerwuar o wymiarach 60 na 10 metrów. Był on przewidziany na basen dla komendanta Amona Getta. Jego powstanie datuje się na 1944 rok. Wodę do zbiornika miano pompować z wywierconej na blisko 40 metrów studni. Źródło okazało się jednak zasiarczone i niezdatne do użytku, wobec czego inwestycji nie dokończono. Rzeczywistość obozowa to nie tylko druty kolczaste czy wycieńczająca praca, ale również seksualność. W obozie Plaszow funkcjonował dom publiczny. Nie jest to zresztą wyjątkiem, podobne baraki funkcjonowały chociażby w obozie Auschwitz czy obozie Stutthof. Krakowski Puffhaus, bowiem tak w żargonie określono barak o numerze 173, funkcjonował tylko przez określony czas, od 1943 roku do roku 1944. Wtedy go zdemontowano, a na jego miejscu wybudowano barak oddziału politycznego. Ten szczególny barak nazywano również Wesołym Domkiem, którą to nazwę wymyślili sami więźniowie. Był on przeznaczony dla określonej grupy klientów, mianowicie ukraińskich strażników. Nieoficjalnie jednak korzystali z niego również SS-mani. Do baraku nie mogli wejść więźniowie obozu. W baraku były zatrudnione Polki, które albo przed wojną były prostytutkami, albo do aktualnej roli zostały po prostu zmuszone. Selekcji dokonywał podobno osobiście Amon Get. Niewykluczone zresztą, że to on podjął decyzję o powstaniu tego miejsca. Sytuacja kobiet była bardzo ciężka. Na samym wstępie warto podkreślić brutalne postępowanie z nimi ze strony Ukraińców czy SS-manów. Co więcej, warto również wspomnieć, że Polki nie otrzymywały żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, ponieważ posiadanie pieniędzy było w obozie zakazane. Rozbiórka Wesołego Domku prawdopodobnie wiązała się ze zmianą charakteru obozu, który z obozu pracy stał się obozem koncentracyjnym. Zaczęły odtąd panować zupełnie inne zasady i inny regulamin, włączywszy w to kwestię funkcjonowania obozowych domów publicznych. Obozowy Puffhaus znajdował się w bliskiej odległości od kamieniołomu. Niemcy uruchomili go w 1943 roku, a z uzyskiwanego kamienia budowali drogi bądź budynki obozowe. Warto również wspomnieć, że drugi tego typu kamieniołom znajdował się w bliskiej odległości od żydowskich baraków obozowych. Praca w kamieniołomie należała do jednych z najtrudniejszych w obozie. Więźniowie byli kontrolowani przez psychopatycznych kapo, których rekrutowano z niemieckich kryminalistów. Do pracy w kamieniołomach zmuszano również kobiety, które przy użyciu tzw. Mannschaftszug, czyli kolejki wąskotorowej, ciągnęły wózki wypełnione kamieniem i kruszywem, ważące kilka ton. Dzisiaj kamieniołomy są niemal w całości zarośnięte, ale możemy dostrzec w nich wielkie otwory, które są niczym innym jak wydrążonymi przez więźniów tunelami, które miały pełnić funkcję schronów przeciwlotniczych.
Ostatnim miejscem, które omówimy, jest dawna willa komendanta Amona Getta, wokół której narosło wiele legend. Zlokalizowana przy ulicy Heldmana 22, powstała jeszcze przed wojną, w 1934 roku. Datę tę odnajdujemy w godle kamienicy, umieszczonym na szczycie elewacji frontowej. Dostrzegamy tam napis Willa pod skałą, rok 1934. Gett wprowadził się do willi we wrześniu 1943 roku. Po tym, jak bezceremonialnie wyrzucono z niej właścicieli, Gett zaczął urządzać wnętrza na modłę wiedeńską. Urządził w niej obszerny gabinet, pokój myśliwski, kuchnię oraz przestronną sypialnię. Po wojnie w willi znajdowały się mieszkania komunalne. Od 1992 roku budynek stanowi własność prywatną. W 2010 roku willę wystawiono na sprzedaż, a 2 lata temu zakończono generalny remont. Na pewno część z Państwa czeka na to, aż omówimy kwestię tego, czy Amon Gett strzelał ze swojej willi do więźniów. Jednakże wokół tego zagadnienia narosło tak wiele mitów, legend, przeinaczeń, że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno topografia terenu nie pozwala na to, aby ten strzelał z balkonu swojej willi. Niewykluczone jednak, że Gett mógł tego typu proceder uprawiać od frontu swojej willi, która wychodziła na SS-Strasse, po której więźniowie raczej nie spacerowali zbyt często, aczkolwiek istnieją relacje przekazujące, że maszerowały tędy m.in. grupy robotnicze zmierzające do zakładów Juliusza Madricza. Jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że Gett strzelał z okien tzw. szarego domu. Jedno jest pewne, zbrodnicze polowania na pewno nie wyglądały tak zjawiskowo i malowniczo, jak przedstawia film Stevena Spielberga. Lato 1944 roku to okres zarówno największego rozwoju obozu, jak i podjęcia decyzji o jego stopniowej ewakuacji, co było podyktowane coraz bardziej niepokojącą sytuacją na froncie. Niemcy nie zamierzali pozostawić najmniejszego śladu po obozie i w miarę możliwości zacierali wszelkie ślady. Rozpoczął się prawdziwy demontaż KL Plaszow. Rozbierano baraki, warsztaty, urządzenia, maszyny, wartościowe przedmioty pakowano i odsyłano do Rzeszy. Ostatecznie Niemcy opuścili obóz 14 stycznia 1945 roku. Pozostali przy życiu więźniowie nie zaznali spokoju. Ponad 600-osobową grupę pod komendą SS Hauptscharführera Kurta Szubkiego poprowadzono pieszo w kierunku Oświęcimia. Tak zakończyła się historia obozu. Czego nie zdążyli zabrać Niemcy, zabrali żołnierze Armii Czerwonej, ale również mieszkańcy Krakowa. Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich wynotowała, że w październiku 1945 roku znajdowały się jeszcze koszary załogi, drut kolczasty, kilka baraków i stojący do dzisiaj szary dom. Ciężko jest w kilku prostych słowach podsumować to, co przed chwilą Państwu pokazaliśmy. Niewątpliwie teren byłego obozu KL Plaszow jest jednym z najważniejszych punktów na mapie Krakowa, ale jest też miejscem, które było przez kilkadziesiąt lat wypierane ze zbiorowej pamięci. Do dzisiaj teren byłego obozu pełni funkcję czegoś w rodzaju parku, co w pewnym stopniu jest niedopuszczalne. Co prawda istnieją pewne formy upamiętnienia tego miejsca, ale nie są one jeszcze wystarczające. Miejmy więc nadzieję, że ten pierwszy krok, który zostanie uczyniony przez Muzeum Krakowa, mianowicie otwarcie wystawy w Szarym Domu, przypominam, jedynym zachowanym do dzisiaj budynku na terenie obozu Plaszow, będzie pierwszym poważnym krokiem w celu uhonorowania tego bardzo ważnego miejsca. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.